Wiecie, co jest wyznacznikiem najciekawszej gry z otwartym światem? To, że można w nią grać bez końca. Ale też można ją skończyć w kilkanaście minut. Mario 64. Morrowind. Far Cry 4. Ah, here we are. Finally. I sincerely apologize. Kingsfield 2. Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią serii Kingsfield. W Europie i w Stanach pojawiła się jako pierwsza. Wydana pierwszy raz w Japonii 21 lipca 1995 przez firmę From Software, w Stanach zawitała na półki 11 października 1996 roku, gdzie wydawcą była firma ASCII Entertainment, a jako ostatnia pojawiła się na rynku europejskim dopiero 10 marca 1997 roku, również za pośrednictwem firmy ASCII. Była to w Europie pierwsza i ostatnia gra z tej serii na PS1, a kompletna seria na tą konsolę liczy sobie 3 części. Ale to tylko dla skromnej wiadomości. Akcja gry rozgrywa się na wyspie Melanat, a my wcielamy się w rolę księcia Aleksandra, który jako jedyny podjął się zadania zdobycia dla króla krainy Verdite, Alfreda, mitycznego miecza pod nazwą Moonlight. Przygoda zaczyna się, gdy nasz bohater budzi się na brzegu wspomnianej wyspy, jako jedyny ocalały z katastrofy statku, który na nią miał go zabrać. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to fakt, że w tej części poruszamy się również na świeżym powietrzu. Tak dla przypomnienia powiem, że w części pierwszej chodziliśmy tylko i wyłącznie w podziemiach. Ale spokojnie, w 90% przebywać będziemy i tak w podziemiach. Przemierzać będziemy różne jaskinie, kopalnie, podziemne cmentarze, wioski czy zamki. Sieć jaskiń w tej grze jest ogromna i nieraz się zdarzyło, że się po prostu zgubiłem i nie wiedziałem, jak wyjść na powierzchnię lub odnaleźć wioskę. Przez te labirynty kilkakrotnie musiałem zacząć grę od nowa, bo zwyczajnie nie dałem rady się odnaleźć. Plan sporządzenia mapy po kilkunastu minutach spalił na panewce. Jak to prawdopodobnie często mawiała pewna gwiazda filmów dla dorosłych. Nie ma sensu tego dłużej ciągnąć. Tak mi kolega powiedział. Ja grałem w tą grę kilkanaście godzin. Za czwartym razem udało mi się przejść ją do końca. Rekord świata to 34 minuty i 59 sekund uzyskany przez użytkownika Mika the Zombie. Mi do jego pobicia zabrakło tylko kilku godzin. Na naszej drodze stają również potwory, ale niektóre już widzieliśmy w pierwszej części, jak na przykład krwiożercze rosiczki. Pojawiają się kałamarnice, skorpiony, drzewa, golemy czy na przykład duchy. Ale poza tymi stworzeniami też spotykamy ludzi, którzy z nami pogadają. Opowiadają nam coś, czy nawet coś sprzedają, a pozostali będą chcieli pozbawić nas naszego cennego żywota. Jeżeli nie zapiszemy gry w specjalnym miejscu, a nasze życie spadnie do zera, sorry, ale zaczynamy grę od początku. Kurwa! Tak, grę możemy zapisać w specjalnych miejscach oznaczonych tarczą. Jeżeli tego nie zrobimy, odrodzimy się z powrotem na plaży, z pustymi rękoma i pustą sakwą. Od i cała przygoda nasza zaczyna się od nowa. Po pierwszym zgonie byłem zaskoczony i to kurwa mocno. Jak po kilku godzinach gry musiałem zaczynać wszystko od nowa.
Ginąć możemy na różne sposoby. To wpaść do wody, zostać zjedzonym przez bossa, którego możemy spotkać po kilku sekundach grania, zostać rozszarpanym przez grupę potworów, wrogich żołnierzy, zostać spalonym przez kulę ognia lub ewentualnie spaść w przepaść. Sposobów jest wiele, ale te są najczęstszym powodem. Walka jest identyczna jak w części pierwszej. Możemy walić mieczem albo czarami, a bronimy się chodząc bokiem. Grafika została ulepszona, co widać gołym okiem. Modele wrogów i postaci ludzkich została poprawiona, ale nie ma co doszukiwać się postaci z twarzą. Korytarze różnią się od siebie teksturą ścian, jak i budową. Jedyne, czego mogę się czepić, to niebo, które w różnych wioskach zmienia się w kilka sekund. Rozumiem, że miało to dać złudzenie pory dnia i nocy, tylko że dzisiaj to wygląda śmiesznie, gdzie przechodząc z jednej mieściny do drugiej widzimy cykl dnia mijający dosłownie w mgnieniu oka. Spokojna głowa, to nie jest minus. To tylko takie moje zwykłe czepialstwo. Osoby, które siedziały w 3D wiedzą, jak zbudowane są te poziomy. No, ja to widzę mniej więcej tak. Mamy jakiś teren ogrodzony wysokim murem, a żeby niebo nie było jednolite, wszystko zamyka się w kuli, której tekstura przedstawia ładne niebo. Tak to wygląda. W Kingsfield 2 zrobiono tak samo, tylko że każda wioska ma swoją kulę. Ta metoda była wykorzystywana chyba w każdej grze, gdzie mogliśmy podziwiać niebo. Sprawdźcie sami. To tyle, jeżeli chodzi o drugą część serii Kingsfield. Gra jest trudna i bardzo skomplikowana. Do wszystkiego musimy dojść sami, gdyż nadal nie ma tutaj opisów przedmiotów i nie wiemy z początku, do czego jest potrzebny dany przedmiot. Zginąć można łatwo, a skąpość w miejscach do zapisu jest ogromna. Gra się bardzo zestarzała i dzisiaj dla młodszych graczy byłoby ciężko się przy niej zatrzymać na dłużej niż kilkanaście minut. Gra jak dla mnie jest dobra i wciągająca, do czasu jak się nie zgubimy. Toporne sterowanie może z początku zniechęcać, ale po kilku chwilach ciechamy wrogów jak makłowicz cebulę. Gra otrzymuje ode mnie ocenę 6 na 10, czy może 7? Kurde, coraz ciężko mi ocenić te gry. Może wymyślić jakiś inny system ocen. Tylko jaki? Przecież mam was. Wymyślcie jakiś dobry system oceny, system oceniania gry, który by mówił jasno, czy jest to gra warta świeczki, czy wręcz do dupy. No, a dla osoby, która wymyśli najlepszy taki system, mam prezent. Grę Battle Arena Toshinden, która już wcześniej brała u mnie w programie udział. Znaczy, oceniałem ją. No dobra. To tyle. Czekam na wasze propozycje, a z tego miejsca bardzo, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!